Właśnie dotarliśmy do Batlinsa, zaparkowaliśmy samochód, dzieci skombinowały nam wózek. Póki jeszcze czysto. My mieszkamy w takich domkach, a nasze mieszkanko wygląda tak. Mamy mały living room, kompaktową kuchnię, minimalistyczną łazienkę, pokój dla chłopaków z szafą i naszą sypialnię również z szafą. W dobie dzisiejszej cyfryzacji zaskakujące jest to, że kontakty są tylko tu, w kuchni i u nas w pokoju tutaj. Oficjalnie rozpoczynamy wakacjowanie W Batlinsie! A teraz zrobimy szybki tour po ośrodku. Połowa lipca i typowa angielska pogoda. Przyjeżdżając do Batlinsa podjęliśmy dobrą decyzję, bo tu wszystkie atrakcje są mocno zorganizowane, ale są pod dachem, czyli możemy bawić się bez względu na temperaturę i deszcz. Tu są chłopaki. Stoimy w kolejce po zabukowany wcześniej basen. Jesteśmy na basenie. Jesteśmy już właśnie po basenie. Niestety nie pozwolili nam kręcić, ale chłopaki, jak było? Dobrze. Mokro. Mokro, było świetnie. Charlie zjechał ze zjeżdżalni. Daniel zjechał z dwóch, ale było ostro. Jedna była ostra, nie? No. Tutaj pod dachem jest takie miejsce z softplayem, różnymi karuzelami, ciufcią i zjeżdżalniami, które są za darmo. Jedynym minusem jest to, że ze względu na COVID część tych rzeczy jest zamknięta obecnie. W wolnej chwili można puścić dzieci tutaj na taki fajny plac zabaw. Jesteśmy teraz w warsztacie rowerowym i będziemy wynajmować takiego trajka. Ze względu na wielkość tego miejsca postanowiliśmy wypożyczyć rowery do zwiedzania i tata pedałuje, a my podziwiamy. Nie mieścimy się! No i utknęliśmy na pierwszym zakręcie. Okazuje się, że te rowerki nie jeżdżą do tyłu. Przepchnięty, wykręcimy, no to idziemy dalej. Ale co chcesz powiedzieć?
że wychodzimy z Batlinsa i idziemy na spacer i idziemy na krótki hike na okoliczne wzgórze. Uzgodniliśmy wspólną wersję wydarzeń. Idziemy na hike, wyszliśmy z Batlinsa i idziemy na okoliczne wzgórze. Idziemy na krótki spacer, przejście jakieś 10 km. Oni jeszcze o tym nie wiedzą. Szliśmy od plaży, gdy idziemy chodnikiem, jest to wiele wygodniej. No i wyszliśmy z parkingu, z ulicy, nie ma już samochodów, zaczęła się już ścieżka, natura, ciepło, fajnie, cicho, ptaki śpiewają. Tutaj mamy tak, w prawo jest 1/4 mili do Minehead, do Batlinsa i 629 do domu, jakby się ktoś chciał przejść. Przeszliśmy jakieś 300 metrów i mamy wspinaczkę. Idziemy znaczkiem żołędzia, to jest Coastal Path. A idziemy do tych ruinek, czy nie? I doszliśmy do ruinek. Nie trzeba było daleko odchodzić od ścieżki. Czeka nas teraz ostre wejście w górę. Charlie się popaził po krzywo. 1, 2, 3. Idziemy. Czeka nas kilkuminutowe wejście bardzo stromą ścieżką. Jesteśmy dane w połowie drogi. Jak odczucia? Zmęczony. Już widać światło, już wychodzimy z drzew, także już jesteśmy prawie na górze. Już niedaleko. Charlie, twoje odczucia? Zabity. Bolący. Zmęczony. Bez energii. Ania, twoje odczucia? Ja chcę fish and chipsa. Takiego dużego fish and chipsa chcę. Oho, jaki widok. Chodź, mama. A teraz krótka przerwa. Czas na coś dla ochłody. Wdrapaliśmy się już na samą górę, prawie że. Zostało nam już niewiele. Po 4 godzinach Ale wyszło słonko. wyszło słonko. To jest na duży plus. Jest bardzo fajnie ciepło. Zdrówko. Zdrówko. Daniela. No to zdrówko za Daniela. A po drodze na ścieżce spotkaliśmy jagody. Dzieciaki się obiadają. Czyli droga powrotna już jest po płaskim, równa, na wysokości około 400 metrów i idziemy z powrotem do parkingu wzdłuż wybrzeża.
ale też jeszcze trzeba dodać, że myśmy trochę z tej naszej ścieżki zeszli i tak naprawdę to powinniśmy iść tędy, a nie tam pod górę i koło plaży. Nie, mylisz się, bo tak mieliśmy iść. Nie. Tak. Wtedy, kiedy się do Ciebie dzwoniłam, to mówiłam, że są dwie ścieżki. Czy idziemy żołędziem? Ty powiedziałeś, że Ale że ja idziemy w świadomie drugą wybrałem stronę. tamtą. No to tak, no ale chodzi mi o to, że jak ktoś będzie szedł żołędziem, cały czas żołędziem, to po prostu niekoniecznie musi iść tamtędy pod górę. To był nasz świadomy wybór. Doszliśmy do końca naszej wędrówki dzisiaj. Musimy zejść w dół do głównej drogi zigzagiem. Schodzimy, ale to już jest ostatni etap. Wychodzimy z lasu, już są zabudowania. Przeszliśmy dzisiaj około 7 km w 3,5-4 godziny. Proszę, końcówka pakowania we flip-flopach, bo wody po kostki.